Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem mówić, z jakimi problemami spotkałem się pracując z akumulatorową pilarką tarczową Parkside PHKS A20 oraz jak radzić sobie z niektórymi z nich. Nie będzie to tradycyjna recenzja, testów i prezentacji tego narzędzia można znaleźć w internecie bardzo dużo, także na polskich kanałach, linki do niektórych z nich znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Nie będę zatem przywoływał danych technicznych, a jedynie skupię się na wybranych aspektach. Zapraszam do oglądania. Pierwsza kwestia, którą chciałem poruszyć, to jakość wykonania. Oczywiście w tej cenie nie można się za wiele spodziewać. Braki materiału, niedolewki czy słabe spasowanie będą na porządku dziennym. Muszę też przyznać, że widziałem już gorzej wykonane sprzęty. Jednak wgniecenie na stopie nie wróży niczego dobrego. Z jakością wykonania wiążą się jednak aspekty dotyczące precyzji pracy i tutaj niestety nie jest dobrze. Pilarka wyposażona jest w laser, którego zadaniem jest ułatwienie prowadzenia narzędzia prosto po materiale. Jednak powszechnie zdarza się, że wiązka nie wskazuje linii cięcia, tylko jest względem niej przesunięta i odchylona. Oczywiście w takim przypadku gadżet ten staje się nieprzydatny. Można jednak spróbować wyregulować wiązkę lasera. Niestety instrukcja obsługi milczy na ten temat. Okazuje się, że do tego celu posłuży czwarta śruba zlokalizowana przy obudowie lasera. Możemy z jej wykorzystaniem przesuwać linię lasera, ale tylko w lewo i w prawo. Gorzej z jej obróceniem. Tutaj można byłoby próbować przekręcić laser, wykorzystując otwór, przez który wysyłana jest wiązka. Ważniejszą kwestią jakościową jest prostopadłe ustawienie tarczy względem podstawy. Okazuje się, że kąt ten po wyciągnięciu nowego narzędzia z pudełka nie musi być zachowany. Na szczęście w moim egzemplarzu tarcza odchylona była w taki sposób, że możliwe było skorygowanie jej ustawienia. Dzięki znajdującej się w stopie małej śrubce, która stanowi ogranicznik, możemy zagwarantować, że każdorazowo po zmianie kąta nachylenia i powróceniu do pozycji wyjściowej będziemy mieli tarczę ustawioną pod kątem 90 stopni. Jednak po takiej regulacji wskazania kąta na podziałce zlokalizowanej przy śrubie blokującej zaczynają odbiegać od rzeczywistych wartości. Co szczególnie uwidacznia się przy kącie 45 stopni. Nie osiągnie się go ani przy maksymalnym wychyleniu urządzenia, ani przy ustawieniu zgodnym z podziałką. Problematyczna jest też moc urządzenia, wydaje się ono dość słabe. Co prawda piła radzi sobie z kantówkami sosnowymi o przekroju kwadratowym nawet 48 na 48 mm, ale dłuższe materiały sprawiają jej problem. Zauważalna jest jednak różnica w wydajności w zależności od zastosowanego akumulatora. Dla lepszego zobrazowania różnicy przedstawię tutaj dosyć skrajny test cięcia laminowanego blatu kuchennego z płyty wiórowej o grubości 40 mm. Z baterią 2Ah pilarka zatrzymuje się po przycięciu około 10 cm. Podczas gdy z akumulatorem 4Ah udaje się przeciąć około 3-krotnie dłuższy odcinek. W mojej ocenie zadanie przecięcia 40 cm takiego blatu jest wciąż zbyt wymagające dla tego narzędzia, ale w tym przypadku zależało mi na lepszej demonstracji i uwydatnieniu różnicy działania pilarki z różnymi bateriami. Niestety w moim przypadku pilarka nie radziła sobie też z rozcinaniem metrowej sklejki o grubości 15 mm wzdłuż przykładnicy i zatrzymywała się co jakiś czas
W mojej ocenie dużym kłopotem pilarki jest jej usterkowość. Niektórzy użytkownicy narzekają na zasysanie pyłu do wnętrza obudowy prowadzące do uszkodzenia przekładni. Dlatego na wszelki wypadek warto co jakiś czas przeczyścić narzędzie. Innym powszechnym problemem są przepalające się cewki. Niestety usterki te wynikają z wady produkcyjnej, zatem musimy być przygotowani na wielokrotne wysyłanie sprzętu do serwisu. Niektórzy decydują się na usunięcie cewek i zastąpienie przewodów takimi o większej średnicy. Ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to średnica tarcz, z którymi współpracuje pilarka. 150 mm nie jest obecnie najpowszechniej stosowanym wymiarem, co przekłada się na skromniejszy wybór tarcz do drewna. Jest on kilkukrotnie mniejszy niż w przypadku większych średnic, to jest 165 lub 190 mm. Oczywiście nie znaczy to, że nie znajdziemy dobrych tarcz o takim wymiarze, natomiast wybór takich o przyzwoitej jakości i w akceptowalnej cenie jest moim zdaniem mocno ograniczony. Niektórzy decydują się więc na demontaż osłony i zamocowanie większej tarczy, bowiem zmieści się tutaj taka o średnicy 165 mm. Technicznie, jak widać, jest to wykonalne. Ja jednak nie polecam takiego zabiegu ze względu na bezpieczeństwo pracy. Jeśli jednak chcecie zobaczyć, jak ta pilarka radzi sobie z większą tarczą, zapraszam na kanał Grzegorza Dziekana. Podsumowując, trzeba zaznaczyć, że zakup tego sprzętu może być dużą loterią, zarówno pod względem jakości wykonania, jak i niezawodności. Zdecydowanie jest to narzędzie przeznaczone raczej do delikatniejszych prac, choć i tak warto pomyśleć o używaniu go z 4Ah akumulatorem. Dużą część problemów można nie tak trudno rozwiązać we własnym zakresie, ale nie każdy potencjalny użytkownik chce lub czuje się na siłach dokonywać wszystkich tych korekt. Dlatego moim zdaniem osoby zastanawiające się nad zakupem tej pilarki powinny przemyśleć, czy spełnia ona ich oczekiwania. Na koniec chciałbym bardzo podziękować Grzegorzowi Dziekanowi za udostępnienie zdjęć wykorzystanych w tym filmie.